Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry. Witam w Laboratorium Metrologii. Zbliżają się święta, czas pomyśleć o prezentach, a ja pomyślałem sobie, że pokażę Wam, czy poddam Wam pod rozwagę kilka pomysłów na prezenty dla osób, które interesują się metrologią, czy też elektroniką. I to dla osób w różnym przedziale wiekowym, zarówno dla naszych dzieci, jak i dla osób dorosłych. Omówię Wam pewną propozycję dla dzieci na samym początku, później pokażę Wam osprzęt taki pomiarowy, który może się przydać w każdym warsztacie, czy to profesjonalnym, czy amatorskim. Osprzęt taki budżetowy. Pozwoliłem sobie ze środków z Patronite zakupić kilka rzeczy, przetestować je, no i dzisiaj podzielę się z Wami moją opinią. Mam nadzieję, że będzie to pomocne dla Was w wyborze prezentów. No i w końcu dwa słowa powiem Wam również o tym, jakie multimetry można wybrać na prezent. Znowu założyłem, że mają być to rozwiązania takie dostępne cenowo, a więc pułap 100, maksymalnie 200 zł i produkty ogólnie dostępne, popularne na Allegro. Wszystkie te elementy, wszystkie te urządzenia miałem okazję testować, więc nie będę polecać czegoś, że tak powiem, na okładkę, bo ładnie wygląda i producent zapewnia, że dobrze działa. Nie, ja to przetestowałem, sprawdziłem i tam, gdzie mówię, że warto, to według mnie warto, natomiast jeżeli będę coś odradzał, to też to sprawdziłem, że po prostu na przykład nie spełnia to specyfikacji i szkoda marnować na to pieniądze. Postaram się, żeby nie było bardzo technicznie, tak żeby każdy, nawet nazwijmy to laik, no, mógł coś z tego filmu dla siebie wyciągnąć. Zapraszam. Na początku być może Was zaskoczę, ale pomyślałem sobie, że może warto pokazać coś, co może zainteresować nasze dzieci w wieku powiedzmy kilkunastu lat, czyli Arduino, tutaj w wykonaniu wersję Uno. Jest to płytka ewaluacyjna z mikrokontrolerem, przeznaczona do nie tylko nauki programowania na takim bardzo podstawowym poziomie, ale również do nauki elektroniki ogólnie rozumianej. Dlatego, że do tej płytki można dokupić szereg różnych akcesoriów, na przykład czynników różnego rodzaju, temperatury, ciśnienia, przyspieszenia itd., itd. I w ten sposób uczyć się wykonywać podstawowe pomiary, na przykład wielkości nieelektrycznych, ale nie tylko, bo są tutaj przetworniki analogowo-cyfrowe, cyfrowo-analogowe. Jak mówi producent Arduino, to nie tylko te płytki, ale to jest też cały, nazwijmy to, ekosystem, jak oni to ładnie nazywają, i coś w tym jest. Dlatego, że tych akcesoriów, które można tutaj dokupić, jest bardzo dużo, jak widzicie.
Można je dokupywać indywidualnie, można kupić cały taki zestaw edukacyjny i wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest na początku przygody właśnie z elektroniką, interesuje go programowanie, to jest to bardzo ciekawa oferta. Tutaj mamy na przykład taki zestaw do budowy chyba jakiegoś robota, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o możliwości, to są one tutaj prawie nieograniczone. W sieci możecie znaleźć tysiące przykładów różnych bardzo ciekawych konstrukcji, które ludzie wykonują właśnie w oparciu o Arduino. Sama płytka, taka podstawowa, ona występuje w wielu wersjach, ale podstawowa to jest koszt około 100 zł. Czujniki, gdyby je kupować pojedynczo, no to powiedzmy jest kilkanaście do kilkudziesięciu złotych, bądź całe takie zestawy można też nabyć w cenie powiedzmy od 200 do 300 kilkudziesięciu złotych. Może nie jest to mało, ale tak sobie myślę, że zamiast kupować naszym dzieciom 2 kolejne lalki, czy też zdalnie sterowany samochód, to może warto zainwestować w taki zestaw, a wtedy dziecko będzie mogło samo zbudować sobie zdalnie sterowany samochód, dzięki czemu przy okazji nauczy się czegoś ciekawego. Teraz 2 słowa na temat osprzętu, który może się przydać w pracowni elektronicznej, niezależnie czy profesjonalnej, czy amatorskiej. Często pytacie na przykład o przewody do wykonywania połączeń. Różnorodność tych przewodów dostępnych na rynku jest bardzo duża, tak samo jak i cena. Ja znowu znalazłem te najbardziej popularne na Allegro i udało mi się kupić całkiem solidne przewody pomiarowe za nieco ponad 30 zł. Te są akurat typu banan, ale występują również w innych konfiguracjach. Tutaj mam banan na krokodylki, to może być pomocne, jeżeli chcemy się gdzieś wpiąć. Testowałem te przewody prądem do 5 amperów i absolutnie nic się z nimi złego nie wydarzyło. Przeżyły, nie nagrzewały się, ich rezystancja jest niewielka, więc musi być duża średnica tego przewodu, więc jak najbardziej godne polecenia. Kupiłem również takie podobne z tego samego źródła przewody krokodylek na krokodylek. No, często tego typu połączenia musimy gdzieś wykonać. No i tutaj muszę powiedzieć, że te przewody można używać gdzieś do prądu o natężeniu 2 amperów, nie więcej, a więc małe prądy, ewentualnie podanie sygnału napięciowego. Dlatego, że przy prądzie większym niż 3 ampery, 2-3 ampery, niestety one się po prostu topią. Bardzo mocno się nagrzewają, topią się. Te krokodylki tutaj nie są lutowane, tylko są zaciskane i w tym miejscu po prostu to połączenie jest przerywane. Kosztowały 10 zł za cały taki zestaw, więc nie ma dramatu. No, ale to jest loteria, tak? Czy traficie lutowane, lepszej jakości, czy traficie po prostu takie. Z drugiej strony mówię, bardziej są to takie sygnałowe kable, nie do przewodzenia dużych prądów. One mają dużą rezystancję. Tutaj 0,6 ohma na takim krótkim kabelku zmierzyłem, więc trzeba tutaj uważać. Aczkolwiek mówię, 10 zł, więc w pracowni też się przydadzą. Co jeszcze z takich rzeczy, które ostatnio udało mi się zakupić? Słuchajcie, cały taki zestaw sond pomiarowych do multimetru. Skusiło mnie trochę to, że jest to zestaw bardzo bogaty, dlatego że mamy tutaj przewody i mamy cały dodatkowy osprzęt. Takie krokodylki nawet tutaj mamy do 30 kilku amperów, klasyczne końcówki sond,
takie bardzo precyzyjne elementy do wpinania się gdzieś przy, powiedzmy, układach scalonych. Mamy końcówki bananowe, mamy takie bardzo precyzyjne igły do elektroniki i w końcu wymienne końcówki do sond. Te bardziej ostre wydaje się, że są pozłacane i te takie klasyczne, no takie. A więc bardzo bogaty zestaw i trochę zastanawiało mnie to, jak będzie z jakością. Te przewody mają kategorię drugą, 1000 V i teoretycznie do 20 amperów powinny sobie radzić. Ja to sprawdziłem na mniejszym prądzie, nie było tutaj żadnego problemu. Ich rezystancja, jakiś ułamek ohma, więc jak najbardziej dobre wykonanie. Co więcej, ja mam wrażenie, że to jest silikon. To nie jest zwykły plastik, jeśli chodzi o izolację. No mógłbym to podgrzać i sprawdzić, jak się zachowują, czy się topią. Nie robiłem tego, ale to naprawdę sprawia dobre wrażenie. Tak samo jak cały ten bogaty zestaw, który tutaj jest. Bardzo solidne wykonanie. Zwróćcie uwagę również, że te banany tutaj są izolowane. No jest ta otoczka zewnętrzna, ale również końcówka tutaj, nie wiem, czy to widać, tego wtyku bananowego jest izolowana, więc bezpieczne do pracy, nie da się tutaj dotknąć, jeżeli przewody byłyby pod napięciem. Tak więc jak najbardziej, no jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony pozytywnie, jak na te 130 zł naprawdę fajnie. Ja wiem, że są sondy po 15 zł i zestawy sond też po kilkadziesiąt złotych, no ale w to naprawdę warto zainwestować. Tym bardziej, że porównywalne, nazwijmy to profesjonalne, markowe zestawy typu Keysight czy Rigol, no to są koszty kilkuset złotych za taki zestaw, więc tu naprawdę warto się zastanowić. Myślę, że to jest wartościowy prezent. Postanowiłem również kupić sondę oscyloskopową. Znalazłem taką za 50 plus minus 50 zł o paśmie przenoszenia 100 MHz. No i byłem ciekawy, jak ona sobie radzi. Dostajemy w zestawie oczywiście samą sondę, zaraz dwa słowa na jej temat. Jest tutaj również, są obrączki kolorowe do oznaczenia, jest sprężynka, są kapturki, natomiast no, jest również nota katalogowa, z której wynika, że mamy tutaj 100 MHz na tłumieniu razy 10, ale nic nie jest powiedziane o paśmie przenoszenia dla razy 1. Sonda sprawia dobre wrażenie, tak na pierwszy rzut oka. W użytkowaniu też jest dosyć wygodna. Natomiast sprawdziłem jej parametry, czyli przede wszystkim pasmo przenoszenia, bo dla tych, którzy się nie orientują, to pasmo przenoszenia jest takim podstawowym parametrem sondy oscyloskopowej i ona spełnia deklarację producenta. Na razy 1 to było około 6 MHz, na razy 10 deklarowane 100 MHz jest zachowane. Więc jeżeli wiecie, że ktoś używa oscyloskopu i potrzebuje sondy pomiarowe, to te 50 zł tutaj powinno być dobrze wydane. Skoro byliśmy przy sondzie oscyloskopowej, no to można dwa słowa powiedzieć na temat oscyloskopów. Jakkolwiek no, sensowne urządzenia zaczynają się od 1500–2000 zł. Jeżeli ktoś ma gest, proszę bardzo, można poszukać sobie dobrego oscyloskopu. Natomiast może Was skusić też oferta takich przenośnych, nazwijmy to oscyloskopów chińskiej produkcji, gdzie można kupić takie urządzenie za powiedzmy 300 zł. No wciąż jest to dużo, no ale to są najtańsze, dostępne, takie proste, przenośne oscyloskopy. Przy czym generalnie nie polecam
a przynajmniej nie tego producenta. Ja testowałem to urządzenie, ono zupełnie nie spełnia deklarowanych parametrów, więc to jest trochę wyrzucanie pieniędzy w błoto. Więc trudno znaleźć tutaj jakiś rozsądny oscyloskop na prezent, nie inwestując przynajmniej tego 1000–1500 zł, więc nie będę o tym mówić. I to, na co pewnie wielu z Was czekało, czyli 2 słowa na temat multimetrów, takich najtańszych, powiedzmy, przystępnych cenowo, jeżeli chodzi o zakupy pod kątem prezentu. Mam tutaj kilka takich egzemplarzy, cena żadnego z nich nie przekracza 100 zł. No, ten, powiedzmy, jest na granicy 100 zł. Zanim Wam powiem, na co zwracać uwagę, jedna taka rzecz. Odrzucam, ja przynajmniej, multimetry najtańsze typu marketowego za 15 zł, czyli na przykład taki, czy też taki. No ten akurat jest z Allegro, kosztował, nie wiem, tam chyba 20 coś złotych. Wiem, że są zwolennicy tego typu przyrządów, zaraz się będzie dyskusja w komentarzach, że one są świetne, super i tak dalej. Dobrze, szanuję to, że ich używacie, natomiast ja ich nikomu polecać nie będę, dlatego że to są po prostu urządzenia niebezpieczne, nie spełniające żadnych norm, bardzo małe możliwości pomiarowe, duża niedokładność, w ogóle nie ma o czym tutaj mówić. Usuwam je z tego zestawienia. Następnie możecie się spotkać z takimi multimetrami, które atrakcyjnie wyglądają, są bardzo ładne. Kosztują też kilkadziesiąt złotych. Ten kosztował akurat chyba 70 kilka, ale są i tańsze. W takim wykonaniu jak smartfon. Rozumiem, że to ma przyciągnąć uwagę użytkowników. W pełni automatyczne, jak widzicie, w porównaniu z tymi, tu nie ma żadnych pokręteł, są tylko 4 przyciski, smart, funkcje i w ogóle rewelacja. No więc niestety po moich testach nie polecam tego typu urządzeń, dlatego że te funkcje smart, które mają tutaj zastąpić myślenie użytkownika, no niestety działają fatalnie. Multimetr sam dobiera sobie, jaką wielkość chce mierzyć i okazuje się, że zamiast rezystancji mierzy nam napięcie i odwrotnie. Ja to przetestowałem, sprawdziłem, była recenzja, więc jeżeli myślicie o przyrządzie dla kogoś początkującego, czy nawet nie, no, dla kogoś, kto musi wykonywać dużo pomiarów, to przy tym będzie więcej frustracji niż przyjemności i faktycznego pomiaru. No w końcu mamy urządzenia nieco droższe, znaczy to jest koszt około 60 zł, tutaj mamy 100 zł. No akurat tak się składa, że obydwa to są Unite, produkcji Unite. I jakby na tym przykładzie chciałbym Wam powiedzieć, na co można zwrócić uwagę, kierując się wyborem. Przede wszystkim zakres mierzonych wielkości. Zupełne minimum, podstawa to jest napięcie stałe, przemienne, prąd stały, przemienny, rezystancja, ciągłość obwodu, sprawdzanie diod, pojemność i prądy stałe i przemienne. Na przykład ten multimetr, o którym mówiłem wcześniej, w ogóle nie mierzy prądu przemiennego, a zakresy dla napięcia są takie, że trudno tu cokolwiek zmierzyć z dużą rozdzielczością i dokładnością. Te dwa multimetry natomiast te wszystkie funkcje tutaj mają. Ten ma 4 gniazda, rozdzielone obwody prądowe, ten ma jedno gniazdo. No, pomiar prądu jest tutaj na tym gnieździe napięciowym realizowany, pomiar małych prądów, więc no, jakby wygoda użytkowania, ale też bezpieczeństwo, dlatego że tutaj mamy 2 osobne bezpieczniki, tutaj szczerze mówiąc nie wiem, więc na to trzeba zwracać uwagę. Poza tym tu mamy kategorię bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o odporność, nazwijmy to, na przepięcia.
gdzie przy tego typu niebezpiecznych urządzeniach no w ogóle nie ma mowy o czymś takim. Więc na to również warto zwrócić uwagę. Jeżeli chcecie swoim dzieciom kupić tego typu przyrządy, to ważne, żeby właśnie były osobno zabezpieczone obwody prądowe, czyli 2 bezpieczniki w środku i kategorie mówiące nam o odporności na jakieś tutaj przepięcia, tak to ogólnie nazwijmy. Ważne jest, co jeszcze? No już nie chcę wchodzić tutaj w takie rzeczy jak liczba cyfr znaczących, rozdzielczość i tak dalej. Może jeżeli to ma być prezent, no pewnie nie będziemy się kierować takimi rzeczami. Natomiast warto zwrócić uwagę, żeby to był producent o uznanej pozycji na rynku, nie jakiś klon kolejny czegoś. Na przykład ten multimetr występuje pod różnymi markami, tak naprawdę to jest to samo, o tym to już w ogóle nie będę mówił, więc no, warto troszkę więcej zainwestować, ale mieć pewność, że ktoś będzie po prostu z tego prezentu, z tego multimetru zadowolony. Oczywiście, jeżeli ktoś, powiedzmy, ma tak zwany gest, to może również zainwestować w droższe przyrządy. Mam tutaj na przykład takiego Brymena, no, to jest koszt już 1000 zł, czy też taką Sanwę PC7000. No niestety to też drogi przyrząd, ale no, to są już w pełni profesjonalne, bardzo dokładne, sprawdzone przyrządy, odpowiednio zabezpieczone, przeznaczone do pomiarów już takich super profesjonalnych. Więc mówię, jeżeli ktoś ma gest i zasoby finansowe, proszę bardzo, wszystkie te multimetry były recenzowane u mnie na kanale, można sobie do tych recenzji wrócić. Natomiast taki, nazwijmy to, poziom wejściowy, no to na przykład, nie tylko, ale na przykład takie Unite. Teraz chciałbym Wam pokazać też jeden multimetr z Allegro, który kupiłem niedawno, bardzo popularny na tym portalu aukcyjnym. Koszt około 40 czy 50 zł. No i przyglądnijmy się mu, czy on jest tutaj warty swojej ceny, bo jest bardzo popularny i dużo osób go kupuje. Zobaczymy, jak się ma do tego, co ja Wam polecam. Oto i rzeczony multimetr PowerMat PM MMT60. Tak wygląda. Przychodzi do nas z sondami pomiarowymi, które no, są fatalne. To jest zwykły, najgorszy plastik. Tak samo tutaj te uchwyty i końcówki tępe właściwie, więc no, to już trochę świadczy o jakości, no ale dajmy szansę temu multimetrowi. To jest przykład trochę analogiczny do tego, o czym mówiłem wcześniej. Jakkolwiek sprawia lepsze wrażenie, to również ma ograniczone zakresy pomiarowe. Nie zmierzymy tutaj pojemności, nie zmierzymy tutaj prądów przemiennych, a jedynie w ograniczonym zakresie prądy stałe, czy też napięcia. Wygląd znowu taki agresywny, zaczepny, atrakcyjny, natomiast ja sobie go użytkowałem przez jakiś czas. Zrobiłem takie podstawowe testy oceny jego dokładności, funkcjonalności. No co mam wam powiedzieć? No, dokładność tutaj z rzędu procenta albo gorsza, bardzo mała rozdzielczość, więc jakby mało cyfr po przecinku można odczytać. Pewnie nikomu już nieprzydatne funkcje jak testowanie tranzystorów, jest latarka, nie wiem po co, zresztą bardzo słaba, ale jest też jedyna funkcja,
która zwróciła moją uwagę, to jest bezkontaktowe wykrywanie przewodów pod napięciem i to rzeczywiście działa z dosyć dużej odległości, więc ja go sobie zachowam, jak będę potrzebował znaleźć przebieg przewodów w ścianie, to do tego ten przyrząd będzie się świetnie nadawać, natomiast na pewno nie do pomiarów, przynajmniej takich, jakie my wykonujemy. Ja wiem, że on jest bardzo popularny, dużo osób go kupuje, być może go macie nawet u siebie i w porządku, jeżeli to mają być zupełnie podstawowe pomiary, sprawdzić baterię, sprawdzić napięcie w gniazdku, no w porządku, chociaż ja go też rozebrałem i nie sądzę, żeby on spełniał kategorię trzecią bezpieczeństwa 600 V odporności na przepięcia. To jest problem tych tanich chińskich produktów, że niestety temu nie można ufać i to widać po budowie wewnętrznej. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Więc dla siebie, dla dorosłego, odpowiedzialnego użytkownika tak, gdzieś dla młodzieży, dzieci raczej nie, no chociaż z drugiej strony dzieci raczej z dużymi napięciami pracować nie będą. Ten multimetr ma rewelacyjne recenzje na Allegro. Ja sobie tutaj niektóre pozwoliłem zanotować. Miernik naprawdę spoko, dobra jakość wykonania, parę fajnych funkcji, których brakuje innym multimetrom. No nie wiem jakich, raczej jemu brakuje funkcji wielu, które posiada niewiele droższy, na przykład taki Unité. Kolejna opinia, zdziwiła mnie jakość wykonania, bardzo dobry, rewelacja. Kolejny, bardzo fajny miernik, wygląda na solidny. No świetnie, no ale multimetr nie jest od tego, żeby wyglądał, tylko od tego, żeby mierzyć. Świetny miernik, sprawia wrażenie, solidnego. Podświetlenie i latarka, duży plus. Naprawdę kupujemy multimetr po to, żeby używać latarki. Dalej. To może nie. Nie spodziewałem się, że za taką cenę można coś takiego porządnego kupić. Szybko mierzy, dokładnie i tak dalej. No ale jak użytkownicy sprawdzili dokładność? Ja sprawdziłem. Ona jest fatalna. To znaczy fatalna w sensie takim w porównaniu z innymi multimetrami. Chociażby z tymi. Wydaje mi się, że minimum to jest 0,5% dokładności pomiarowej lub lepiej, a nie to, co tutaj mamy, szczególnie przy rezystancji czy prądach, to jest kilka procent, jeśli chodzi o dokładność. Dobra, już nie będę tutaj katował tego miernika i nie będę czytał tych opinii, mówię, jako podstawowy może, ale no trudno, nie wiem, nie chcę mi przejść przez gardło, żeby to polecać. Naprawdę są inne rozwiązania w podobnym pułapie cenowym i warto w to zainwestować. I żeby było nie tylko Unité, bo to nie jest żadna tutaj sponsorowana teraz recenzja, po prostu to są dobre mierniki mające dobry stosunek jakości do ceny. Chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, ale zanim do tego przejdę, jeszcze słowo komentarza, bo wiem, że zaraz się pojawi dyskusja, no komentarze, że tak, ja sobie kupuję mierniki za tam tysiące złotych do laboratorium, no to krytykuję tego typu przyrządy. Nie, to tak nie jest. Ja bardzo często na laboratorium używam tego miernika za 100 złotych. Jeżeli prowadzę zajęcia, potrzebuję coś szybko zmierzyć, wyciągam go sobie z szafy i mierzę i wiem, że jest sprawdzony i ma dobrą dokładność, czy też jakiśkolwiek inny przyrząd tej jakości, nazwijmy to. Więc to nie jest tak, że tylko tam super dokładne za bardzo drogie. Nie, one mają inne zastosowanie, służą przy realizacji badań naukowych, a na co dzień jak najbardziej takie budżetowe mierniki są
w porządku. Natomiast chcę Wam zwrócić uwagę na to, że naprawdę w mierniku nie chodzi o to, żeby wyglądał, żeby był atrakcyjny tutaj, żeby miał jakieś funkcje auto, które za nas myślą. Naprawdę nie o to chodzi. Trzeba zwracać na te rzeczy, o których mówiłem wcześniej. No a niestety tego wszystkiego te przyrządy są pozbawione po prostu. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden multimetr, o którym troszkę zapomniałem, był gdzieś schowany tutaj w szafie. Ja jego testy również robiłem. To jest Kaiwitz HT118E, który przychodzi w takim etui z sondami pomiarowymi całkiem w porządku. I popatrzcie, to jest multimetr, który kosztuje ponad 200 zł, ale jego maksymalne wskazanie, o ile dobrze pamiętam, to jest 20 000, czyli on ma bardzo dużą rozdzielczość, ma wszystkie podstawowe funkcje pomiarowe, o których już mówiłem, również podświetla gniazda, do których należy podłączyć sondy pomiarowe na danym zakresie, a więc tutaj też jest to swego rodzaju podpowiedź dla, nazwijmy to, osób początkujących. Ma kategorię trzecią 1000 V, czwartą 600 V, 4 gniazda i o ile pamiętam z testów, ja byłem z tego multimetru dosyć zadowolony. Jakkolwiek jego wykonanie jest takie, ale to już jest przyrząd za 200 kilka złotych, co prawda, tak, troszkę więcej, ale to jest przyrząd, który pretenduje do miana, powiedzmy, takiej półki wyższej, bardziej profesjonalnego przyrządu. Jest do niego instrukcja całkiem sensowna, z tego co pamiętam, a więc też przyrząd godny polecenia i rozpatrzenia, jeżeli chcecie wydać nieco więcej na multimetr, to warto ten Kaiwitz HT118E wziąć pod uwagę. On też występuje w wersji A i wtedy ma mniejsze maksymalne wskazanie. Nie ma tych 20 000, ma troszkę mniejszą rozdzielczość, ale generalnie jest to chyba to samo. A więc tytułem podsumowania tej części dotyczącej multimetrów, słuchajcie, uważam, że warto zainwestować troszkę więcej, kupić markowy sprzęt o sprawdzonych właściwościach, bezpieczny do użytkowania, niż zaoszczędzić 20-30 zł i mieć coś, co ani nie jest bezpieczne, ani nie wiadomo z jaką dokładnością mierzy. Ja wiem, że używacie takich multimetrów i być może w warsztacie elektrycznym to się sprawdza, robicie to na własną odpowiedzialność, w porządku, natomiast chciałbym, żeby widzowie mojego kanału jednak wybierali przyrządy świadomie, zwracali uwagę na podstawowe parametry, na to, czy są zabezpieczenia prądowe, czy są zabezpieczenia napięciowe, tak żeby w różnych warunkach świadomie tych przyrządów używać. Tyle tytułem podsumowania. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, jeżeli chodzi o prezenty. Taki komplet podstawowych narzędzi. Ja mam akurat tutaj śrubokręty krzyżakowe, płaskie, penseta, tutaj jakieś takie małe kombinerki, szczypce, ale jakby konfiguracji tych zestawów jest bardzo dużo. Można to dostać gdzieś w marketach, można to sobie zamówić w sieci. To nie są duże koszty, a myślę, że jeżeli ktoś coś robi właśnie z elektroniką, to taki czy bardziej rozbudowany zestaw mu się przyda, więc warto się zastanowić. Niestety znowu te najtańsze chińskie, nazwijmy to, są wykonywane z bardzo kiepskiej jakości stali, to jest bardzo miękka stal, więc znowu, po co płacić dwa razy, tak? Taniość to często kończy się tym, że musimy zapłacić dwa razy, bo coś się nie nadaje do użytku. Lepiej może zainwestować troszkę więcej, ale kupić taki przybornik sprawdzonej firmy, gdzie rzeczywiście te śrubokręty się nie wyrobią po kilku próbach odkręcenia twardszych śrub. No więc taki tylko pomysł Wam podsuwam. Jak widzicie, jeżeli chodzi o sprzętem, jest to trochę loteria,
Jedne kable będą lepsze, drugie gorsze. Niestety nie da się wszystkiego stwierdzić tak po ofercie, natomiast dam Wam linki tutaj pod filmem do tych produktów, które uważam, że są godne polecenia. To samo tyczy się multimetrów. Również większość z nich jest łatwo dostępna i jeszcze zdążycie je spokojnie zakupić przed świętami, robiąc komuś prezent, a może robiąc sobie prezent, bo no, po całym roku ciężkiej elektroniczno-metrologicznej pracy warto też zrobić małą przyjemność dla samego siebie. Dziękuję, słuchajcie, za uwagę za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.